Dzisiaj zapraszam Was do sklepu, w którym bywam najczęściej. Bywam tu najczęściej, bo sklep jest ode mnie zaledwie kilometr, 2 km. W tych granicach zawsze, jeżeli potrzeba mi czegoś na już, to wiem, że tutaj to znajdę. Na wstępie witają nas dwa dużych rozmiarów, ładnie zaaranżowane zbiorniki dekoracyjne. Zbiornik polewają z uwagi na zamiłowanie właściciela do akwariów holenderskich w takim też klimacie, mocno roślinnym, ale żeby sprostać oczekiwaniom klientów z delikatnie mocniejszym akcentem na dekorację. Dodatkowo ciekawie dodana ozdoba smoka. Co sądzicie o takich dekoracjach? Myślę, że ciekawie to wygląda w tym przypadku. Zostało to umiejętnie wkomponowane w całość. Akwarium jest na substracie oświetlone 6 lampami, każda o mocy 18 W. Prowadzone jest na wodzie kranowej. Mamy tutaj takie szczęście, że u nas jest odpowiednia woda dla naszego hobby. Po drugiej stronie bliźniaczych rozmiarów zbiornik, ale już w zupełnie innym klimacie, z lasem tropikalnym w środku. Coś w rodzaju zamkniętego poludarium. Powiem szczerze, że bardzo ciekawie to wygląda. W akwarium główną uwagę przykuwają dwa welony sporych rozmiarów, ładnie się prezentujące. Szczerze myślałem, że to jakaś odmiana do oczek wodnych, bo wiem, że takie ryby w ciepłych dniach też można tutaj nabyć w tym sklepie. Ładnie je przestrzeliłem. Welony zawsze mi się kojarzą z takimi pływającymi potworkami. Kula z małymi płetwami. Mówię oczywiście o dorosłych osobnikach. A tutaj zobaczcie, jakie ładne. Welony zostały przyniesione przez jednego z stałych klientów. Z uwagi na to, że miał zbyt mały zbiornik, to przyniósł te dwa duże i wymienił je na mniejsze. Oczywiście sklep nie praktykuje tego typu zabiegów, także jeżeli chcielibyście wymienić swoje ryby, no to niestety, ale nie ma tutaj takiej możliwości. To był tylko taki jednorazowy wyjątek z uwagi na to, że właściciel znał tą osobę, która przyniosła welony. Wystrój zbiorników jest zmieniany co roku. Już od kilku lat namawiam Michała, abyśmy nagrali z tego jakiś materiał. Zostawcie łapki w górę, może to pomoże i w końcu uda się go namówić. Aranżacje zmieniane są w sierpniu i tak przez ten okres około 12 miesięcy Michał szuka kolejnych inspiracji na następny rok. Za filtrację odpowiadają tutaj kubły, pobierające jakieś 15 W i o wydajności 1500 litrów na godzinę. Z dodatkowego sprzętu w tym zbiorniku mamy jeszcze zamgławiacz, który włącza się cyklicznie co jakiś czas, zapewniając porządną dawkę wilgoci. Zaraz po prawej stronie od wejścia do sklepu mamy sporą ścianę z zbiornikami. Mamy tutaj około 70 zbiorników i łącznie mamy około 40-50 gatunków ryb. Co do gatunków, które możemy nabyć w sklepie, są one różne. Zarówno te bardzo popularne, jak i te troszeczkę mniej. A co do cen, bo na pewno Was one również zainteresują, będą widoczne na ujęciach, albo też przypiszę je Wam w momencie, kiedy dany gatunek będę pokazywać. Gatunków jest sporo. Zbiorników z rybami mamy tutaj jakieś 70, a nie w każdym zbiorniku mamy inny gatunek, no to tak strzelając około 50 gatunków mamy. Może nawet troszeczkę więcej, dokładnie nie liczyłem. Sklep w ryby zaopatruje się u swoich sprawdzonych dostawców. I widziałem, że mimo tego, że ma swoje źródła, ryby po dostawie i tak przechodzą kwarantannę. Zobaczcie, zresztą widać to na ujęciach. Została na jednym ze zbiorników przyklejona kartka. Fajna sprawa, bo wiadomo, że podczas transportu ryby odczuwają bardzo dużo stresu, co może potem, nawet u zdrowych ryb, spowodować problemy. I będąc tutaj przy tych zbiornikach, nie byłbym sobą, gdybym nie sprawdził sposobu podmiany wody. Zawsze mnie ciekawi, przy tak dużej ilości szkieł, jak ktoś sobie z tym radzi, tak żeby wszystko sprawnie działało podczas wymiany wody. Bo wiadomo, te podmianki potrafią być uciążliwe. Patrzę głównie na system podmiany wody, bo to mnie interesuje najbardziej. Będę u siebie również zmieniał. Mamy na górze zbiorniki. Każdy zbiornik ma pływak, taki jak w ubikacji. Do tego zbiorniki mają podłączoną wodę, do zbiorników jest dolewana woda. Z automatu nie trzeba latać z wiatrami, nie trzeba nic tam podłączyć, wystarczy zawór odkręcić. I później w momencie, kiedy trzeba podmienić wodę, to wystarczy wężem odkręcić zaworek już tutaj i dolać do każdego zbiornika z osobna. Ze zlewaniem wody już troszeczkę gorzej, bo trzeba włożyć szlaufa, ale mamy odpływy przy każdym, co chwilę mamy odpływ i bez problemu można sobie z tym szybko poradzić. Znowu po lewej od wejścia mamy sekcję aquascaperską zarówno dla tych starszych, jak i dla tych młodszych. Mój młody zresztą też wybrał tutaj dekorację dla siebie.
Sklep funkcjonuje już jakieś 15 lat, a tutaj w obecnej siedzibie około 7. Jestem ciekaw, ilu z Was go odwiedziło. Dajcie znać w komentarzach. Pomimo małych rozmiarów jest bogato wyposażony. Zresztą widzicie to na ujęciach. Sporo sprzętu do dekoracji, różnego rodzaju kamienie, korzenie. Korzenie również w różnych cenach. Starałem się Wam to ująć, bo wiem, że jesteście ciekawi tych cen, jak oglądacie filmy. A jeśli chcielibyście, żeby wpadł do Was z wizytą, abym nagrał jakiś materiał u Was, dajcie znać. Chętnie oczywiście Was odwiedzę. Wróćmy jeszcze jednak na chwilkę do tych zbiorników na samym początku, bo zapomniałem Wam wspomnieć o nawożeniu. I tutaj widzę podobieństwo do moich zbiorników. Na samym początku, jak baniaki startują, są nawożone regularnie, nawet z podziałem na poszczególne pierwiastki. Natomiast wraz z upływem czasu i stabilizacją zbiorników nawozy są wymieniane na nawozy ogólne, skondensowane, aby w końcu, pod koniec okresu działania tych zbiorników, przestać nawozić je całkiem. I tak jak mówiłem, są restartowane w okresie wakacyjnym. To pod koniec, kiedy wiadomo, że ich czas dobiega schyłkowi, nawet nie ma potrzeby nawożenia. Można zostawić, aby rośliny wyciągnęły wszystko do końca z podłoża. Na końcu zbiorników z rybami mamy 2 duże szkła z roślinami. Spora ilość gatunków. Co do cen roślin, to tutaj jest łatwiej. Większość w przedziale 17-19 zł i takie wolniej rosnące, jak na przykład anubiasy, po 22-25 zł. A wybór, jak sami widzicie, dość bogaty. Sporo gatunków, można coś dla siebie wybrać. Jakby ktoś jeszcze wolał jednak rośliny w formie in vitro, to również są dostępne w cenie 15 i 21 zł w zależności od wielkości pojemnika. Dodatkowo tutaj jeszcze mamy jakieś takie ciekawostki, puzzle akwarystyczne, takie duperelki.